Cześć! Wszystkim. Dzisiaj postanowiliśmy nagrać dla Was materiał o w zasadzie bardzo ważnej kwestii. Co jest lepsze do życia? Miasto czy wieś? A może jeszcze coś innego? Wydaje mi się, że jesteśmy w ogóle takim dobrą grupą statystyczną, bo ja pochodzę z miasta i całe dzieciństwo mieszkałam w mieście, w bloku, a Norbert? W Katowicach. Ja natomiast pochodzę ze wsi, przez praktycznie 18 czy 19 lat mieszkałem na wsi, wychowałem się na wsi, z wszystkimi plusami i minusami związanymi z tym, czyli do plusów na pewno należy zaliczyć takie beztroskie dzieciństwo i zabawę w zasadzie na łonie natury ile się da, a do jakby minusów z takiej perspektywy dziecka to jest to, że na wsi trzeba jednak, znaczy może nie teraz, ale kiedyś trzeba było jednak dość dużo pracować i to jak byłem dzieckiem, to mi to przeszkadzało. Teraz uważam, że to akurat jest plus, ale wtedy przeszkadzało. Może tak, na początku byśmy chcieli Wam powiedzieć, ponieważ jakby wiemy bardzo dużo i o plusach mieszkania na wsi, jak i plusach mieszkania w mieście, bo i tu mieszkaliśmy obydwoje. Znaczy ja mieszkałem na wsi, Basia mieszkała w mieście, ja później przez wiele lat mieszkałem w mieście, zarówno w Polsce, jak i za granicą, więc jakby jakąś perspektywę, wydaje mi się, już mam w tym temacie. I w różnych miejscach mieszkałem i w Polsce i w Europie, więc jakby wydaje mi się, że mogę trochę na ten temat powiedzieć. Może zacznijmy od przyjemniejszej. Czyli chcielibyśmy zrobić takie, jak w ogóle będzie ten film skonstruowany. Chcemy zrobić takie zestawienie plusy wsi, plusy miasta, a może ewentualnie coś innego, czyli może małe miasteczko, tak jak w naszym przypadku. I na końcu jakby podsumowanie. To może co teraz? Plusy mieszkania, plusy mieszkania na wsi. Swoboda, zdecydowanie. Swoboda, przestrzeń, prywatność. Wiecie, to czego mi zawsze bardzo, bardzo brakowało w mieście najbardziej, to była taka prywatność, czyli no po prostu nawet jak mieliśmy taki mini domek w Katowicach, to sąsiad, który wyjrzał przez okno, to mógł spojrzeć nam do talerza, tak? Także nawet Wychodząc na ogródek, ja musiałam być już ubrana tak jak trzeba, a tutaj mogę sobie wyskoczyć w piżamce, nikomu to nie przeszkadza, nikogo nie gorsze i nie obawiam się, że ktoś mnie podgląda. Tak, jest ta przestrzeń, można wyjrzeć przez okno i nie patrzy się w okna innego budynku, tylko patrzy się na ładną przyrodę, na drzewa, na trawę, w ogóle na całą roślinność. W ogóle kontakt z naturą to jest zupełnie coś innego niż w mieście. W Katowicach, jeżeli w niedzielę chcieliśmy gdzieś się przespacerować, to trzeba było zaplanować, wsiąść w samochód, pojechać, czy nawet do głupiego Parku Chorzowskiego, Parku Kościuszki, czy gdzieś dalej, to wszystko nie było tak dostępne jak tutaj. Tutaj jakby żyje się na łonie tej natury. Tak, i ten kontakt z tą dziką przyrodą, z tymi zwierzętami, bażanty za oknem, no dziki to takie może to mniej przyjemniejsze, ale one podchodzą tylko do naszego pierwszego ogrodzenia, ale już wstępu nie mają. Tak, ale już sarenki... bażanty to nam bardzo często, w ogóle od kiedy powstało nasze oczko przy domu, to co chwilę jakieś ptaki, to kaczki. Mamy taką parkę dzikich kaczek, która się przemieszcza od głównego stawu do dolnego stawu i tak sobie spaceruje. Znaczy może nie spaceruje, tylko przelatuje. Jak Kosmo jest zamknięty. Bo jak Kosmo jest... bażanty się nie bardzo boją Kosma. Nie, na nie one wyczuły, że to jest taki przytulasek i nie jest dla nich zbyt groźny. Dobra, nie będziemy tutaj... Tak, ale kontakt z naturą zdecydowanie... Kontakt z naturą, przestrzeń, prywatność, to są te największe takie plusy, które na samym początku jakby można zauważyć, ale też następny. Brak anonimowości to jest coś, co wydaje się w opozycji do tej prywatności, którą jakby mieszkanie w takim miejscu jak my macie, ale jakby wszyscy się znają. Ja sobie to cenię, no wiadomo, że nie każdy będzie nie każdemu to się podoba, ale nam to odpowiada. Tak, szczególnie jeżeli ma się dzieci, to
fajnie, że się znamy. Tak, wiemy, gdzie nasze dzieci są z kim, znamy jakby większość ludzi, którzy gdzieś tam się przewijają. Wiadomo, że to też nie znamy wszystkiego, nie wszystkich, ale wydaje mi się, że to na pewnym etapie jest już plusem. Generalnie w ogóle wybierając miejsce do życia, to trzeba zwrócić uwagę na to, czego się potrzebuje, na jakim etapie życia jesteście. Ja jakby myśląc o tym bardzo mocno patrzę na to przez perspektywę tego, że jestem mamą i to, co taka ucieczka z miasta dała mi, czyli takie poczucie jakby większego bezpieczeństwa. W Katowicach miałam duży problem, żeby gdzieś już rozszerzać swobodę moim dzieciom, jakąś taką mobilność samemu. Wiadomo, one były też trochę młodsze, ale no powiem szczerze, że duży problem miałam z tym, żeby one gdzieś tak się usamodzielniały, szczególnie ta starsza. A tutaj jednak mam poczucie takiego większego bezpieczeństwa, właśnie też przez brak tej anonimowości takiej, przez to, że wszystko mamy blisko, no i akurat my jesteśmy w takim dosyć dobrym miejscu, jeżeli chodzi o monitoring. Tak, dokładnie, bo akurat cały teren dookoła nas ze względu na szkołę, ze względu na park i bliskość centrum miasta jest monitorowany. Wiecie co, kolejna taka bardzo ważna rzecz, to jest na wsi czy w małym mieście można kupić dom w cenie mieszkania, w cenie kawalerki, czy w cenie małego dwupokojowego mieszkania w mieście. Czyli spokojnie, jeśli byście postanowili, ok, mam dosyć tego dużego miasta, sprzedajecie tam mieszkanie, w tym momencie sprzedać mieszkanie w dużym mieście to nie jest problem, sprzedajecie mieszkanie, przeprowadzacie się do małego miasta, na wieś. I jeśli byście taki ruch chcieli zrobić, to my polecamy na pewno Sławków. Tak. Jesteśmy bardzo zadowoleni, jeśli jesteście tu gdzieś z aglomeracji śląskiej, to polecamy, bo jest to fajne miasteczko, stosunkowo jeszcze o niedrogich cenach, co prawda tych starych domów tutaj nie ma dużo, ale naprawdę bardzo przyjemnie można mieszkać i to też jeśli byście oczywiście jakiegokolwiek innego miasta szukali, to na pewno też trzeba zwrócić uwagę na to, żeby takie miasteczko było w miarę blisko zlokalizowane do dużego miasta, bo to jest bardzo ważna rzecz i u nas to się sprawdza, bo my do Katowic mamy 30 km, a do Krakowa 50, więc jesteśmy bardzo dobrze zlokalizowani pod tym kątem i do dużego miasta w zasadzie do Katowic w ciągu pół godziny, do Krakowa w trochę więcej, ale można się szybko dostać. No i tutaj wchodzimy w temat tych minusów życia na wsi. Tak, ale jeszcze chyba z plusów koszty życia w małym mieście czy na wsi są na pewno niższe, bo można bezpośrednio sporo produktów kupić czy od rolników, czy od powiedzmy producentów i tutaj na pewno można te koszty mieć mniejsze. Jeżeli ktoś ma taką ochotę, może sam. Dokładnie, można samemu. Te w mieście, w dużym mieście, tak, no... u nas to jeszcze... No ale może zadziała, tak? Owoce, warzywa i tak dalej możecie w dużej mierze na własny użytek produkować sami. No w mieście to nie zadziała, tak? Nie wyprodukujecie tego, bo raczej nikt nie ma takiej działki, żeby mieć takie możliwości. No oczywiście są, ale to jest zdecydowana mniejszość. Tak, szczególnie z naszej perspektywy, bo Katowice to nie. No, dokładnie. Następna sprawa to są te polecenia w małych miastach, czyli wszyscy wszystkich znają, więc wiecie, gdzie jest dobry mechanik, wiecie, gdzie jest dobry piekarz, wiecie, gdzie jest dobry budowlaniec, wiecie, gdzie jest dobry stolarz. No w dużym mieście jest ciężko, tak? W dużym mieście jest tak duża anonimowość pod kątem fachowców, że ktoś spieprzy jedną robotę, potem drugą, trzecią, a potem i tak znajdzie osobę, która nie dotrze do tego, że on jest jeszcze tak kiepski, tak? I może tak ludzi kiwać w nieskończoność, co w małym mieście się nie da, bo po prostu ludzie, jeśli ktoś będzie kiepski, to albo musi się przebranżowić, albo musi przestać robić to, co robił, bo wszyscy już wiedzą, że jest kiepski, tak? Więc tak to działa. Dobra, to może teraz minusy. Minusy, tak, bo tak mówiliśmy o tym, że ta lokalizacja w naszym przypadku jest bardzo fajna, bo na pewno dużym minusem życia na wsi jest brak dostępności różnych rzeczy, usług, bez których człowiek, szczególnie w pewnym wieku, nie może żyć. No. Tak, chyba trzeba zacząć przede wszystkim od komunikacji, czyli no, albo trzeba mieć samochód, albo liczyć na komunikację miejską, która albo nie istnieje, albo jest bardzo słaba.
więc tutaj to jest jakby największe ograniczenie. O tyle, o ile jeśli to jest jeszcze małe miasto, to tam komunikacja jakaś istnieje i to tak jak u nas, ona nie jest może super, ale jest, no o tyle na wsiach to już bywa tragicznie z tym. Bywa tak, że nie ma w ogóle żadnej. Jak mama do nas jedzie, to tak. Żeby dostać się w miejsce, gdzie może pojechać busem do nas, czy do Katowic. A ma 120 km, jedzie 3 godziny i to są 2-3 busy w ciągu dnia. Więc no, tutaj jest bardzo, bardzo duży problem, tak? No to i tutaj zdecydowanie własny samochód jest konieczny. Tak? A jak się jeszcze ma dzieci, trzeba je dowieźć tu i tam, a potem będą chciały się jeszcze z kimś spotkać, trzeba dowieźć tu i tam, a potem jeszcze będzie chodziło na imprezę i znowu trzeba będzie dowieźć tu i tam. No to jest duży problem, że w pewnym momencie stajecie się taksówkarzami własnych dzieci. Dokładnie. I jakby... No. Kolejną rzeczą związaną z tym to jest praca. I tutaj no nie dla każdego jest wieś, czy nie dla każdego jest małe miasto, bo jeśli ktoś... Chyba, że ktoś ma możliwość. Chyba, że ktoś ma możliwość, ale jeśli ktoś pracuje w dużym mieście i ma pracę czysto związaną z lokalizacją i jest to praca w centrum dużego miasta, no to może mu się nie opłacać, czy w zależności od tego, co robi, jak robi i tak dalej, może to nie mieć dla niego sensu. Więc oczywiście to nie jest tak, że już dla każdego jest duże, jest wieś, bo nie zawsze to się sprawdza. Zresztą jak rozmawiamy ze znajomymi, to wiele osób mówi, że tak naprawdę, osób, które mają domy, tak naprawdę, że dla nich to chyba lepsze byłoby jednak jakieś tam nowe budownictwo, fajny blok, gdzie nie trzeba tam palić w piecu, nie trzeba ogarniać tej działki, więc to oczywiście jest rzecz bardzo indywidualna, ale wracając do tej pracy, ta praca jest tutaj kluczowa, tak? Czyli, bo jeśli macie własną działalność, to pewnie i w małym mieście, i na wsi część działalności możecie wykonywać. Jeśli pracujecie zdalnie, to w zasadzie możecie sobie mieszkać, gdzie Wam się żywnie podoba, tak? Aczkolwiek wiadomo, że możliwości w dużym mieście pracy są o wiele, wiele większe. I tutaj no, zazwyczaj to ta ścieżka właśnie tej pracy wygląda w ten sposób, że no, młodzi ludzie garną się do tych dużych miast, bo tam mają duże możliwości, a z wiekiem już coraz bardziej uciekają dalej, tak? Zmieniają się potrzeby. Tak, i tutaj chyba następna rzecz i chyba taka najtrudniejsza do przeskoczenia to jest dla nastolatków i bardzo młodych ludzi. Bo tutaj wieś czy małe miasto dla nich jest dużym problemem. Przynajmniej dla większości, może nie dla wszystkich, bo jest dużo takich introwertyków i takich ludzi, którzy lubią ten kontakt z naturą i nawet w młodym wieku czy nastolatków pasuje im to małe miasto czy wieś, ale w większości przypadków ta młodzież potrzebuje czy to kina, czy powiedzmy jakieś dyskoteki, czy to już powiedzmy starsza młodzież do jakiegoś pubu i tak dalej, więc no tutaj te potrzeby są różne i no my pewnie niedługo nas to czeka. Nadejdą te problemy, kiedy dziewczyny będą mieć 15-16 lat i będą chciały, powiedzmy, nie wiem, czy do kina, czy gdzieś wyjść. No i może być tutaj już taki Sławków może być dla nich za mały, więc... No i tutaj wracamy znowu do tego problemu komunikacji. Tak, no bo tutaj teraz tak, albo wozicie dziecko, albo jakąś tam paczką, ekipą jedzie ono z kolegami, z koleżankami do dużego miasta, tak? Różnie. Co też oczywiście dla rodziców to już spędza sens powiek, tak? Więc to jest taka rzecz, którą też trzeba wziąć pod uwagę. Wydaje mi się, że należy już podsumować te nasze wywody. Także jeśli mielibyśmy Wam coś polecać, to ja bym Wam na pewno polecił zakup małego domu na dużej działce. Że małego? Tak, małego, nie takiego jak nasz, bo duży dom to zawsze są duże koszty utrzymania. No chyba, że macie dużą rodzinę taką jak my, to wtedy ewentualnie większego, ale w każdym innym przypadku, jeśli rodzina jest 2+1 czy 2+2, to wiadomo, że dom nie musi być jakiś bardzo duży, to chyba, że chcecie. My mieliśmy takie marzenie, chcieliśmy, zrobiliśmy to, więc jeśli macie takie marzenie, to też to róbcie, ale ogólnie wydaje mi się najlepszym rozwiązaniem jest optymalny dom na dużej działce. Dlaczego na dużej działce? Bo wtedy macie duże możliwości
czy do uprawy drzewek owocowych, warzyw, owoców, wszystko w zasadzie co chcecie możecie tam robić. Macie dużo prywatności, bo macie gdzie ta prywatność może mieć miejsce, bo macie mieć po prostu tą działkę, więc ja na pewno to polecam. A czy mieszkać lepiej w mieście, czy lepiej na wsi, czy lepiej w małym miasteczku? My zdecydowanie polecamy małe miasteczka. Ale to jest wszystko, tak mi się wydaje, indywidualna sprawa. Musicie po prostu wiedzieć, czego chcecie, czego potrzebujecie, co jest dla Was priorytetem, a z czego możecie zrezygnować. Bo nie dla każdego jest życie na wsi, nie dla każdego jest życie w mieście, także przede wszystkim szukajcie swojej drogi. Dokładnie. Wybierajcie to, co jest dla Was fajne, przemyślcie sobie, bo teraz możliwości zarówno pracy zdalnej dla wielu osób, jak i przeprowadzki są duże, więc tych możliwości jest naprawdę sporo, więc po prostu to co dla Was jest najbardziej optymalne, to dążcie do tego. Wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby się starać, żeby nie stać w miejscu, żeby się rozwijać, czy w jakiś sposób po prostu robić to, co się ma w życiu ochotę. I nawet jeśli jest się w wieku 50, 60, 70, zawsze warto zmieniać coś w swoim życiu na plus, żeby po prostu żyć tak, jak się chce, bo wiecie, czy czasem jest tak, że ludzie utrzymują jakąś wielką halastę, taki wielką halastę jak ta, co tam stoi i całe życie robią na to, żeby tylko ten dom utrzymywać i naprawiać i tak dalej, tak jak często nam piszecie i może tak być za parę lat w naszym przypadku, natomiast w tym momencie jesteśmy szczęśliwi. O to nam chodziło, spełniliśmy jakieś swoje marzenie, mamy rodzinę 2+3, więc ten dom w tym momencie jest dla nas optymalny. Czy będzie optymalny za 15 lat? Pewnie nie. Tak, ale to chcemy Wam właśnie powiedzieć, nie bójcie się zaryzykować. My też nie wiemy, czy będziemy tu zawsze, ale wiemy, że jeżeli wyrośniemy również z tego domu, albo on nas przerośnie, to nie będziemy się bali też tego zmienić. Dokładnie, bo ważne jest to, aby być szczęśliwym i aby dążyć do tego, co daje Wam po prostu to szczęście. Więc jeśli się męczycie w bloku i mieszkacie w dużym mieście, to wydaje mi się, że zawsze można takie mieszkanie w bloku sprzedać, tym bardziej, że duże miasta są o wiele droższe i przeprowadzić się do małego miasteczka i sobie żyć troszkę w takiej bardziej społeczności mniejszej, tak? Oczywiście, która też ma swoje minusy, bo te braki anonimowości i różne inne rzeczy mają swoje plusy, mają swoje minusy, więc jakby to trzeba mieć świadomość tego. Ja myślę że też, że dla wielu osób dobrym rozwiązaniem może być nawet, nie wiem, wynajęcie czegoś na próbę. Może to też czasem się sprawdza, więc no, różne rozwiązania są, różne są możliwości. Jest w ogóle nas trochę więcej, bo ostatni film spotkał się z dużym zainteresowaniem, także serdecznie witamy wszystkich naszych nowych widzów, a przede wszystkim też chcieliśmy podziękować wszystkim naszym stałym widzom za to, że nas oglądają, za to, że piszą nam komentarze, piszą nam różne uwagi i tak dalej. Dla nas to jest bardzo motywujące, często podsuwaliście nam dużo fajnych pomysłów. Wiadomo, że my 90% rzeczy zrobimy po swojemu, ale te 10% to jest to są te rzeczy, które zmieniliśmy pod Waszym wpływem i to jest bardzo dużo. To jest bardzo dużo, bo to nam bardzo dużo dało. Często przemyśleliśmy coś drugi, trzeci raz i okazywało się, że ktoś napisał nam coś, co było lepsze niż nasza pierwotna wizja, więc my się nie obrażamy absolutnie, jeśli tylko to nie są jakieś wulgarne czy jakieś takie typowo chamskie komentarze, co się zdarza raz na 1000 i to jest taki margines marginesu, bo ta nasza społeczność jest bardzo fajna, także... Tak, gdyby nie wy, to nas by po prostu to już nie było, tak, bo już tak. byśmy dawno zrezygnowali, bo to jednak wymaga od nas sporo więcej czasu. Dokładnie, także dzięki Wam i dla Was to robimy, także bardzo dziękujemy za oglądanie i do następnego, pa!
Cześć! Cześć wszystkim. Dzisiaj postanowiliśmy nagrać Wam nowy materiał, ale Kosmo mi nie daje, no cholera, przestań pipu. Połóż. Chyba musimy jeszcze raz. Nie, No, połóż. nie pacaj mnie, pacaczko. Nie pacaj. Co, najadłeś się znowu czegoś? Trawy się najadłeś, tak? Idź już, idź, Idź. idź, pospaceruj se. O. O. Elegancko.